Chiang Rai to miejsce, które było dla nas zupełnym zaskoczeniem. W tym odcinku pokażemy Wam przepiękne nowoczesne świątynię białą i niebieską oraz zapierający dech w piersi zachód słońca nad plantacją herbaty Choi Fong. Cztery godziny później droga była bardzo wyboista i górska, także ciężko się jechało. Teraz idziemy do naszego hostelu, zaraz zobaczymy. Nie wzięliśmy namiotu, a była taka opcja. Sznur mnie zaatakował. Lux Hotel. Bardzo luksusowy. Na szczęście to nie nasz. My idziemy dalej. Hello. Hello. Jakie miejsce? Takie góry i taki zimowy domek. Niektórzy jadą do Zakopanego sobie bawić się z misiem, a my no tylko na tyle możemy sobie pozwolić. To mógł być nasz namiot, ale niestety nie jest. Może niestety. To takie potwórne zwita. Będziemy teraz próbować dania, które dobrze znacie, nazywa się Pad Thai i przygotowała je pani, która się nazywa Dada, która jest właścicielką tego obiektu i która mówi, że ma najlepszego Pad Thaia w Tajlandii. Albo jednego z najlepszych. Nigdy nikt tak nie jadł. Ma też książkę wpisów, że ludzie mówią, że nigdy nie jedli tak dobrego Pad Thaia. No zobaczymy. No pierwszy raz tak widzę, że podany jest on obok, nie? Trochę jeszcze sobie dam tego, bo ja kiedyś jadłem dobrego Pad Thaia. Mam nadzieję, że on też nie jest podany na liściu bananowca, jak przywykłem do tego dobrego, ale zobaczmy. No jest dobre. Lepszy niż ten na Koasan? Zbliżony. Pokusiłbym się, że trochę może nawet lepszy. Jest dobry. Słuchajcie, mają kameleona tutaj. Pięknie. Zwierzak domowy. Tutaj się ma takie zwierzaki domowe, nie tam jakieś psy i koty. Obczajcie, takim samochodem przyjeżdżają kurierzy. DHL-a. A to jest pani Dada. Naprawdę niesamowita gospodyni. Ktoś powie, że 100 batów za Pad Thaia to dużo. Tak jak Kubek powiedział w ostatnim odcinku takim, że jak płacicie więcej za Pad Thaia niż 100, to jest dużo. Ale tutaj Pad Thai jest trochę inny, jest naprawdę pyszny i przede wszystkim jest tak duża porcja, że jednym Pad Thaiem to jesteś full pod korek, a niedawno wstaliśmy i się w zasadzie najedliśmy od razu, żeby poszedł spać znowu, więc jest dobre. Dobra cena do jakości i do ilości. Mamy nasz super skuter. Teraz to jest chyba najlepszy skuter, jaki do tej pory wypożyczyliśmy, co nie? No. Tak mi się wydaje. Zobaczcie. Taki nówka sztuka aż się lśni. Był trochę droższy, bo 300 batów nas kosztował. Myślę, że będzie się dobrze tym jechać. Zobaczymy. W każdym razie jedziemy dzisiaj na zwiedzanie Chiang Rai. Będziemy... Nice. Będziemy w 2 świątyniach i jedziemy na plantację herbaty. Także... będzie git. No dobra, no i jesteśmy przy Białej Świątyni w Chiang Rai. Pierwsze zaskoczenie, mało turystów. Drugie zaskoczenie, świątynia jest dosłownie przy samej drodze. Tu jest droga, idzie, a tu jest świątynia. Wygląda niesamowicie, jest cała biała, trzeba przyznać, a bardziej taka srebrna. Słońce wali. Nie wiem, czy wy też kaszlecie, znaczy kichacie, jak słońce w was wali. Ale co jest jeszcze interesujące, zobaczcie, popielniczki na papierosy są wykonane z czaszek. Czy to jakiś omen, że jak będziesz palić, to umrzesz? Tak, a bilet kosztuje 100 batów. Cały ten kompleks nazywa się Białą Świątynią, White Temple. To jest bardzo nowe. Bardzo nowe. W sensie otworzyło się dla turystów w 1997 roku dopiero, więc no praktycznie nówka sztuka. Kiedyś na tym terenie znajdowała się inna świątynia, ale była już w tak bardzo złym stanie, że nie dało się jej w ogóle zrekonstruować. Przyszedł tutaj taki bardzo znany artysta. On zdecydował, że zburzy całą tą świątynię i wybuduje na jej miejscu nową. I to jest takim nowoczesnym bardzo stylu, łączącym ten tradycyjny tajski styl z taką nowoczesnością. Świątynia jest oczywiście buddyjska, tak jak większość świątyń w Tajlandii. W ogóle 95% ludzi w Tajlandii to są wyznawcy buddyzmu. Słyszycie to nawoływanie do chodzenia szybciej?
Ogólnie te ręce, które tutaj widzicie po jednej, po drugiej stronie, te czaszki, to wszystko, to jest tak zaprojektowane, ponieważ one mają symbolizować chciwość ludzką, pożądanie, ma to związek głównie z pieniędzmi, z rzeczami materialnymi, że człowiek pożąda takich rzeczy, a tutaj powinien się tego wyzbyć. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ta świątynia się tak świeci. Ona się świeci, jak na nią patrzycie z daleka, ale to nie dlatego, że jest pokryta jakąś porcelaną czy czymś takim, dużo osób tak myśli. Tak naprawdę ona jest wykonana z betonu, pomalowana na biało i te wszystkie świecące elementy to są kawałki lustra, poprzyklejane po prostu w taki sposób, w jaki widać. A dachy są z drewna, tak jak tutaj można zauważyć. Wszystko jest albo właśnie z drewna, góra, beton i kawałki lustra. Słuchajcie, w środku tej świątyni w ogóle siedzi sobie taki pan Budda. Nie pan Budda, pan mnich. Dalaj Lama. Jezu, Dalaj Lama, tak. Ale on wygląda jak prawdziwy. Totalnie jak się wchodzi, to ja miałam takie... Stałam tam przez kilka minut, tak się zastanawiałam, czy on się zaraz ruszy, czy nie. Ale się okazało, że jednak wygląda nie. identycznie. Wygląda praktycznie. identycznie. Nawet ma włosy zrobione takie, że widać każde z osobna. Także niesamowite to jest. W ogóle cała ta świątynia jest... Ładna. Wow, no. Robi wrażenie naprawdę. Ja jeszcze czegoś takiego to nie widziałam. No, jest bardzo ładnie ogólnie. Trzeba przyznać, że wszystko tutaj się komponuje. Widać, że jest to przemyślane. I jak widzicie za mną, no kurczę, no wygląda to niesamowicie. Tylko że jest jeden szkopu, no jest to nowe. Ja zawsze myślałem, że tutaj Chiang Rai było stolicą kiedyś Królestwa Lanny. Później je przenieśli do Chiang Mai, ale oczywiście no tutaj myślałem, że te świątynie są jakieś bardziej zadbane, w sensie, że tutaj to są starożytne, z około XII do XIV wieku, bo wtedy też to Królestwo Lanna wtedy istniało. Tam na górze mamy słonie, trąby słoni. I też tutaj, jak widzicie, to są te nagi, które są w mitologii hinduistycznej, ale też buddyjskiej. One symbolizują fortunę, ale też są przebiegłymi istotami. XXI wiek, no niestety dla Tajlandii nie był zbyt łaskawy. W 2004 roku przeszło tsunami. Uderzyło w wyspę Phuket i w bardzo wiele krajów tutaj Oceanu Indyjskiego. Następnie w 2014 roku mieliśmy tutaj trzęsienie ziemi, które troszeczkę uszkodziło tę świątynię. Okazało się, że artysta, który robił tę świątynię, jak Paulina powiedziała, ona jest dosyć nowa, myślał, że jej nigdy nie dokończy. Koniec tej świątyni, tej całego kompleksu, bo to nie jest tylko ten budynek jest naprawdę przepiękny, jest jakby chyba najbardziej rozpoznawalnym znakiem tego miejsca. Ale to jest cały kompleks w ogóle świątynny, gdzie do 2078 roku ma tu powstać praktycznie całe miasto mnichów, tak się śmieję, bo mają zbudować wielki budynek właśnie dla mnichów, który ma to być pełnoprawną, taką przekozacką, buddyjską świątynią. I bardzo polecam tu przyjechać, bo jest naprawdę przepięknie. Pomimo tego, że jest nowoczesna, no to jednak zostawia po sobie pewien ślad w pamięci, który jest nieodzowny. Zobaczcie, tutaj jest całość tej świątyni, to jest pokazana ta mapka, a punkt 9, to na pewno tam musimy się udać, to jest Złoty Kibel. Ogólnie to jest jeszcze bardzo ciekawe. Ta świątynia, ta główna część nazywa się Ubosot. I w środku tej świątyni nie można niestety kręcić, to tylko to może będzie, co Daniel zrobił zdjęcie. W każdym razie w środku na ścianach są murale. I te murale są bardzo kolorowe. Mają symbolizować to, jak ludzie są pokręceni. I między innymi są tam takie demoniczne twarze, które są wzorowane na przykład na Michaelu Jacksonie albo na Neo z Matrixa. Jest też tam Hello Kitty i Harry Potter z jakiegoś względu. Z różnych takich zachodnich... i są też na przykład ataki terrorystyczne. Jest World Trade Center. Jeszcze Kicia Kocia tam powinno być. Tak. Demonizuje Tak, dzieci właśnie. teraz. Trochę wygląda jak taka świątynia królowej lodu. Jakby normalnie królowa lodu tutaj by była, to ona by właśnie w takiej świątyni mieszkała. Myślę, biała świątynia, lodowata, wszystko tu powinno być zimo. Jakby to było zima, to w ogóle wow, śnieg tu spadł, no ale raczej chyba to nie jest możliwe. A to jest Złoty Kibel. No dobra, to jest Złoty Kibel. Idę sprawdzić, czy deska jest ze złota. Niestety pisuary są ceramiczne. Deska też jest biała. Kłamstwo. Wiecie, co Anglicy mówili o 17, jak jeszcze nie mieli herbaty? Pili wodę. Kochanie, napijesz się ze mną w rządku? Ojej. Teraz jedziemy do herbaciarni. Na takie pola herbaty. Mam nadzieję, że to będą też takie tarasy herbaciane, mam nadzieję, albo... Podobno tak, ale o ile nie będzie smogu, to będzie ładny widok. Podobno dzisiaj jest tak
Nie, no jest Świeci ładnie. się, znaczy jest ładnie, no ale stąd to nie będzie widać. Świeci się na pomarańczowy, więc mamy nadzieję, że nie będzie widoku jak w Chiang Mai ze świątyni. Niektórzy mają swojego Chrystusa, a oni mają wielkiego Buddę. Gigantyczny też. Nasz dzień zaczął się bardzo dobrze. Biała Świątynia zostawiła po sobie niesamowite wrażenie, a my mamy nadzieję, że kolejne miejsca podtrzymają ten poziom. Od samego wjazdu plantacja herbaty zachwyca widokami. Położona na uboczu okazała się idealnym miejscem na popołudniowy odpoczynek na łonie natury. Chiang Rai znany jest z tego, że znajduje się na terenie Złotego Trójkąta, czyli miejsca, gdzie stykają się 3 państwa – Tajlandia, Laos i Myanmar. To miejsce znane jest głównie z przemytu narkotyków, ale obecnie stara się przyciągać turystów swoimi licznymi atrakcjami. Jest całkiem nieźle. Jesteśmy oczywiście pod koniec, bo to jest otwarte do 17:30, ale zobaczymy, może nam się uda jakąś herbatę jeszcze złapać tutaj. Wyobraźcie sobie pracę zdalną na takim zaciszu. Przepięknie jest. Naprawdę niesamowity widok. Warto pojechać tutaj z 50 km od Chiang Rai, żeby się tu wybrać. Tutaj podobno rośnie herbata czarna i zielona. Więc ja chyba chcę jakąś taką specjalną tajską herbatę. Ceny nie są takie tragiczne tak naprawdę. Wielokrotnie w mieście możemy dostać takie ceny. No i nawet możecie coś zjeść. Macie dania, chyba też z herbaty. Tutaj desery są podobno bardzo dobre i bardzo sławne, że też z Weźmiemy herbaty sobie jednego wszystko. desera? Chciałabyś? No wiem, że byś chciała. Weźmiemy sobie Wiadomo, herbatkę to i deser. dosyć drogie, no. Tak zaszalejemy. Paulina już wybrała zieloną herbatę. And you said iced honey lemon tea, yes? This is the best one? Okay, I would like to take this one. And which dessert is the best? Płatność tylko gotówką, także trzeba być przygotowanym. No dobrze, idziemy. Ale jaki Mamy duży ten No, tor. duży. Mamy chyba liść herbaty. Zostaliśmy ostatnim klientem tego przybytku. Będziemy Ale iść tutaj w chyba takim... można dłużej posiedzieć. To nie, dzisiaj robi zdjęcia nieznajomym i im wysyła. No cóż. Ogólnie Przyznaj się, co zrobiłeś. już próbowałam, ale tak, zielona, sztos. I wysmakuje jak Nie? taka prawdziwa matcha, taka japońska, jedna z lepszych. Także naprawdę jest cudowna. I ten oolong też jest sztosem. A też mu ją spróbowałaś? Tak. Dlaczego? No bo już nie mogłam się doczekać, a ty robiłeś zdjęcia mnichowi. Nieźle. Jest pyszna. To też chcesz spróbować? No pewnie. Ciekawe jak to ciasto. To też wygląda dobrze. O kurde, jaka pyszna, jaka delikatna. No, sztosem i jest taka pełna tej zielonej herbaty, że nie takie, że wiecie. Chong Fung Tea. I to stąd ją zbierają. Każdy pił herbatę. Ale jak to jest zjeść herbatę? Czy to jest taka prawdziwa, czy to jest sztuczna? No jakby była sztuczna, to raczej by mi stanęła w gardle, ale jest prawdziwa, zobacz. Tutaj u góry jeden listek. Już nie ma. Smaczne, nie? No, spoko. Jest to taka cisza. Pięknie to jest. Herbata ogólnie wywodzi się z Chin i rośnie głównie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i tutaj się uprawia tego bardzo dużo. Też się jej uprawia dużo na Sri Lance, w Indiach, w Indonezji. Chodzi mi o to, że ona najlepiej rośnie w temperaturach od 10 do 30 stopni na dużych wysokościach, więc zazwyczaj uprawia się ją na ponad 2000 metrów nad poziomem morza. A to ile jesteśmy? Jesteśmy na 2000. Nie jesteśmy, ale w każdym razie chodzi o to, że ona jest właśnie na takich tarasowych wzgórzach uprawiana, bo na tych wyższych partiach jest zazwyczaj trochę chłodniej i one mają wtedy dużo lepszy smak, jak rosną wyżej z tego względu. I ona jest uprawiana pomiędzy zwrotnikami, od zwrotnika Koźle-Reszca do Raka. Tak, dokładnie tak. Więc ten taki klimat ciepły, monsunowy bardzo jej sprzyja, bo lubi jak są opady, ale też lubi jak jest ciepło. I ogólnie w tych zimniejszych częściach, czyli w Chinach, Japonii, zbiera się mniej więcej 3 do 5 razy herbatę w ciągu roku. A w Indonezji, gdzie zdecydowanie szybciej się regenerują te krzaki,
to zbiera się nawet 15 razy do roku. To wybredna jest ta herbata trochę. No. I sposób jej zbierania też ma znaczenie, bo to, w jaki sposób się ją zbiera, też może zmienić jej walory smakowe. Więc zazwyczaj zbiera się tylko od góry ręcznie, wszystko jest ręcznie robione. Zbiera się od góry tylko pąki i ewentualnie kilka listków, które są najwyżej. I Mam tyle. mądrą tą żonę. Się naumiała z tego internetu. Się naumiało, no. A wyróżniamy 4 rodzaje herbaty. Jest herbata czarna, którą wszyscy uwielbiają, mam nadzieję. Ja też uwielbiam. To jest mój the best. Jest herbata zielona, jest herbata oolong. W ogóle pierwszy raz słyszę o takiej, nie wiem, może słyszeliście wcześniej. No jest herbata żółta. Słyszałem też o jakichś herbatach czerwonych, ale tutaj podobno tego nie ma. Herbaty czerwone to się biorą z dodatków, czyli na przykład z malin i jakichś takich innych suszonych rzeczy. A teraz oddajmy się zachodowi słońca. Dla takich chwil właśnie warto podróżować. Życie jest piękne, kochani, naprawdę. Opuszczamy plantację i udajemy się na nasz ostatni przystanek dzisiaj, czyli Niebieską Świątynię. Ta niebieska świątynia też jest dosyć nowa. W ogóle w tym Chiang Rai okazało się, że jest wszystko bardzo nowe. Wygląda to naprawdę dobrze, bo jest nowe. Ale myślałem, że jednak jako na stolicę dawnego państwa Lanna to będzie troszeczkę inaczej. Tu mamy złotą kulę Gina. Kurde, tutaj widać coś w środku. Ta świątynia jest znana głównie z tego, że jest w bardzo nowoczesnym stylu zrobiona, a ten główny budynek został ukończony dopiero w 2016 roku, także stosunkowo niedawno. Wzorowano się tutaj bardzo mocno na tej białej świątyni, znaczy na tym stylu tego artysty, który zbudował białą świątynię. A ogólnie ta świątynia zaczęła swoją budowę w 1996 roku i ta budowa została zapoczątkowana przez lokalną społeczność. Tak naprawdę. Dopiero później zainteresował się nią właśnie jeden z artystów i ją dokończył w taki konkretnie sposób. Jest w całości praktycznie niebieska, z takimi srebrnymi, złotymi elementami. Tutaj kurczę nawet nawołują, żeby zrobić sobie zdjęcie przed Buddą. Tylko że pewnie zaraz wyjdzie jakiś mnich i powie 10 batów. Pod względem świątynnym to naprawdę te Chiang Rai jest przecudowne. Szkoda tylko, że to jest wszystko nowe, nie jest stare. To jest ten jeden minus, dlatego że to zostało stworzone teraz na potrzeby duchowne, myślę. Ale nie w przyszłości. No, za 1000 lat może to będzie interesujące dla ludzi, którzy tutaj to będą odwiedzać. Kolor niebieski ma symbolizować czystość, wiedzę, tak, i brak ducha materialistycznego, że ogólnie w buddyzmie chodzi o to, żeby się tego pozbyć, więc ten kolor ma to symbolizować. Żeby być lepszym człowiekiem. W buddyzmie chodzi o to, żeby dążyć do samodoskonalenia się. Ale według mnie ta teoria, że tutaj jest bardziej poświęcone wodzie, a tam powietrzu, myślę, że mogłaby się sprawdzić. Bo tam byli też... Nie ma to potwierdzenia. Tam byli ludzie z płomieni, znaczy z piekieł, z te ręce, takie pamiętajcie, nie? Ale one nie były z piekieł. No, mogłyby być, ale były z ziemi, jakby ludzie potępieni byli, a ta świątynia byłaby na górze, to symbolizowało niebo. A tutaj powinniśmy schodzić na dół do wody po prostu. No tak było. To by było fajne, jakby tutaj sadzawka była. Ta świątynia to nazywa się Niebieska Świątynia, ale według tajskiej nazwy to jest świątynia tańczącego tygrysa, bo tutaj krążą legendy, że na tym terenie kiedyś stała właśnie inna świątynia, tak jak w przypadku Białej. Ona była w totalnej rozsypce, ale 100 lat temu podobno ona wyglądała super i po jej terenie chodziły sobie tygrysy. Pewnie nikogo dlatego już nie było i zapomnieli o niej. Tygrysy nie utrzymywały świątyni? Dziwne. One tańczyły za hajs. Tak. Kusi mnie, żeby przywalić tym w gong. Nice. W ogóle chyba każdy babcia ma takie kwiatki. Akurat te niebieski, z kolorem niebieskim to mi się najmniej podobają, też sztuczne, są tragiczne. Miło wiedzieć, że ludzie budują coś nowego, a nie tylko wielkie wieżowce w centrum miast, tylko też powstają obiekty kultury i też obiekty religijne, inne niż kościoły oczywiście z betonu, tylko jednak potrafią jeszcze zbudować naprawdę coś imponującego, co ludzie odwiedzają, a u nas tylko walą te kościoły betonowe, nawet jeżeli już i walą i wszystko tyle ile ich jest, to mogliby chociaż ładniej je robić.
Wiecie, a u nas jedynym wielkim obiektem sakralnym, który został wybudowany, no to wielka wyciskarka do cytrusów, czyli świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Tutaj zobaczcie, nawet taka świątynia ładna, bo jest ładna, trzeba przyznać. Mają bardzo ładną architekturę. No ale jej też zarabia. Znaczy akurat ta nie, ale ta biała zarabia. Bo i to nawet 10 zł. Niedługo zarabiać. Ona po prostu jest nowa i jeszcze niewiele osób o niej wie, bo ona Może. dopiero no nie jest tak bardzo turystyczna jak ta biała. Każdy zna taką babcię ze wsi, gdzie przyjeżdżacie, zawsze jest pyszne jedzenie, wokoło jest cisza i spokój i tą babcię w Tajlandii właśnie odnaleźliśmy. To jest babcia, która nazywa się Dada. Jest tak cudownym człowiekiem. Gotuje niesamowicie. Najlepszy pad thai, albo na pewno jeden z najlepszych pad thaiów w całej Tajlandii. Możecie spać od namiotu i podziwiać piękne gwiazdy, jak nie ma smogu akurat. Albo możecie spać w domkach, takich pokojach, w których my spaliśmy, albo jest jeszcze wyższy standard jeden z klimatyzacją. Więc po tym jak Dada usłyszała, że jesteśmy po ślubie, oglądała nasze zdjęcia z nami, to było cudowne, była zachwycona. Powiedziała, że nie będziemy spać tam i chce, żeby nas przeniosła do lepszego pokoju, nawet na ostatnią noc, bo już przenieśliśmy się tam o 20:30. Jednym słowem, to miejsce, które się nazywa Winter House w Chiang Rai, jest miejscem, w którym można poczuć się jak na wakacjach na wsi. Jeszcze powiedz, ile zapłaciliśmy za 2 noce tutaj? A nie wiem. 60 zł. To tylko żałuję jednego, że nie możemy tu dłużej zostać. No łazienka jest współdzielona, więc na pewno to jest opcja dla osób, które podróżują na budżecie. Wiadomo, nie jest to ekskluzywne miejsce. Ale jest na pewno jedne z lepszych, jakie Tak. można się zatrzymać tutaj. Obsługa zawsze nadrabia, jak jest dobra obsługa. Dostaliśmy ananasa i to mój Tak, widelec. nawet jeśli, nie wiem, coś tam Wam przeszkadza, to jeśli obsługa jest super, to naprawdę często potrafi nadrobić wszystkie te niedociągłości. Bo Dada nasz tam zorganizowała też transport do Laosu, zobaczymy jak on będzie też wyglądał, ale będziemy płynąć łodzią, to też jest bardzo ciekawe, myślę, inaczej niż busem, będziemy płynąć Mekongiem. Co zawsze chcieliśmy zrobić de facto, ale no i w zasadzie no, teraz będziemy to robić. Ale jak dzwoniła rezerwować nam bilet, to powiedziała, że jej rodzina jedzie. A do Pauli powiedziała, że ma 3 synów i nigdy nie miała córki i ty możesz być moją córką. 4:40, wyruszamy do Laosu drogą morską. W zasadzie najpierw chyba drogą lądową, a później drogą morską. Będziemy płynąć rzeką, Mekongiem i dotrzemy aż do Luang Prabang, starej stolicy Laosu, więc tak się zaczyna nasza przygoda. Odbiera nas minivan, będziemy jeść zaraz śniadanie, które Dada dla nas przygotowała. Więc kochana jest stała razem z nami. Czekamy na minivana, jedziemy autokarem przez granicę, musimy przekroczyć i następnie będziemy płynąć łódką. To była tańsza opcja niż autobus. Może nie tańsza, Ale odrobinę droższa, odrobinę. tak. Już jestem po śniadanku, Paulina. Jeszcze nie. O, thank you Dada. Do cudownej pani gospodyni, która nam jeszcze herbatkę zrobiła. Z rana, no kochana jest. Dostaliśmy całą wyprawkę, ananaska i pad thaia. A tak też jest? No, wodę. I to było całe nasze jedzenie. Daniela talerz już został zebrany, więc czekamy teraz na nas przewóz. Na tym wyjeździe nigdy się nie czułem jak w domu, dopóki tu nie przyjechałem. Spoko miejsce bardzo, no. Jak Jak na wsi. u babci, no. W ogóle fajna miejscówka to Chiang Rai. Warto się tutaj zatrzymać na dłużej. Takie trochę żałujemy, że tak krótko tu byliśmy. Mogliśmy skrócić ten nasz pobyt w Chiang Mai i przyjechać tutaj. Pierwszy etap naszej podróży, czyli odbiór minivanem. Jedziemy gdzieś, gdzie nas pan zabierze. Żegnamy się na chwilę z Tajlandią, ale nie na długo. De facto wracamy zaraz do Tajlandii po przygodzie w Laosie. Pytanie, ile zajmie? Czy tydzień, czy 2 tygodnie? Zależy. Ciekawe jak będzie. Jak będzie nudno, to pojedziemy szybciej. Jak będzie ciekawie, to zostaniemy trochę dłużej. Zobaczcie, jedzie się tak jak więźniarką jakąś. Może kupili z więzienia. Tak, Wykorzystują. taki recykling. Nasz zakup, zobaczcie jak funkcjonuje, już na włosku wisi, więc słabo.